Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl i .com. Nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek statystyki dotyczące najczęstszych przyczyn zgonów w tzw. krajach cywilizowanych. Jeśli nie, to znaczy, że macie się do kogo przytulić albo macie hobby, macie innymi słowy życie, więc nie ma co się tym przejmować. Tu pomogę z tym. Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, mamy choroby serca, na drugim miejscu mamy nowotwory, na trzecim miejscu mamy tak zwane urazy niezamierzone. To jest oficjalne trzecie miejsce, bo nieoficjalne trzecie miejsce według jednego z badań to przyczyny tak zwane iatrogenne. Przyczyny iatrogenne oznaczają tak naprawdę zgon z powodu błędów medycznych, błędów lekarskich, czyli na przykład jakieś błędy, które wystąpiły podczas operacji, przypisywanie pacjentowi leków, które wchodzą ze sobą w interakcję i przyspieszają zgon pacjenta i tym podobne. Jeśli chodzi o Polskę, to na pierwszym miejscu będziemy mieć choroby serca. Na drugim miejscu będziemy mieć nowotwory, czyli pierwsze dwa miejsca wyglądają identycznie. Na trzecim miejscu będziemy mieć choroby układu oddechowego. I prawda jest taka, że jeśli przyjrzymy się przyczynom zgonów w tych krajach cywilizowanych, to praktycznie wszędzie wygląda to tak samo. Na pierwszym miejscu są choroby serca, na drugim miejscu są nowotwory. Nie powinno więc nikogo dziwić, że poświęcam właśnie tyle miejsca w filmikach na te tematy kardiologiczne czy onkologiczne, opisywanie różnego rodzaju sposobów wsparcia terapii konwencjonalnych. Choćby, jeśli jesteś nowy na kanale, jest odcinek o tym, jak melatonina może bardzo znacząco ograniczać występowanie efektów ubocznych konwencjonalnych terapii onkologicznych, choćby chemioterapii, radioterapii, immunoterapii i tym podobnych. Jeszcze inny filmik był niedawno, choćby o używaniu potencjalnie iwermektyny i bezpieczeństwie tego podejścia, jeśli chodzi o wsparcie terapii nowotworowych. Natomiast w tym odcinku skupimy się na czymś kontrowersyjnym według wielu onkologów, mianowicie zastosowanie diety ketogenicznej w walce z chorobami nowotworowymi. I nie będą to byle jakie choroby nowotworowe, skupimy się na tak naprawdę jednym z według niektórych najbardziej agresywnym rodzaju nowotworów, czyli agresywnych nowotworach mózgu. Jakie konkretnie, to sobie zaraz powiemy, jaka jest klasyfikacja, natomiast sam filmik będzie opisywać dosyć szeroko przede wszystkim, czy te diety są bezpieczne. Mamy na szczęście już wyniki badań pierwszej fazy klinicznej a propos zastosowania diety ketogenicznej w walce z nowotworami mózgu, więc możemy odpowiedzieć wstępnie na to pytanie. Jaka jest skuteczność zastosowania diety ketogenicznej w tych nowotworach? O kontrowersyjnej części zastosowania tej diety, ponieważ wielu onkologów zaznacza, że nowotwory mózgu są elastyczne metabolicznie, mianowicie mogą teoretycznie używać ciał ketonowych do swojego rozrostu, więc zaadresujemy dodatkowo ten kłopot. Będzie całe mnóstwo badań, one głównie będą, żeby było jasne, koncentrować się na skuteczności zastosowania diet ketogenicznych w walce z tym nowotworem. Będą bardzo ciekawe studia przypadków między nimi. Pani, która 2 lata bez żadnego problemu radziła sobie z nowotworem mózgu przy pomocy przede wszystkim diety, ale 3. roku, ponieważ zdarzyło się coś tragicznego w jej życiu, zaniedbała dietę i wkrótce po tym nowotwór ją zabrał. Pana, który stwierdził, że ma gdzieś terapie konwencjonalne i będzie leczył się tylko i wyłącznie dietą, która tak naprawdę przypominała w 99% dietę karniwora i była tam tylko jedna interwencja chirurgiczna. Będzie bardzo ważna część a propos między innymi wyników metaanalizy, która badała właśnie te powiązania, która pokazywała, że u niektórych pacjentów wariacja diety ketogenicznej działała fantastycznie, znacząco wydłużając całkowity czas życia, a u niektórych pacjentów to wydłużenie życia owszem następowało, natomiast nie było imponujące, nazwijmy rzeczy po imieniu. Więc wyjaśnimy sobie ten wątek. Spoiler alert jest już teraz taki, że nie ma tak naprawdę diety, która jest bardziej obiecująca, jeśli chodzi o leczenie nowotworów mózgu, niż dieta ketogeniczna. I dobre zastosowanie tej diety, i będę oczywiście w odcinku tłumaczył, co to znaczy prawidłowe zastosowanie tej diety, jest w stanie znacząco wydłużyć przeciętną długość życia pacjenta w porównaniu do niestosowania tej diety i zostania tylko i wyłącznie przy terapiach konwencjonalnych. Natomiast, żeby było jasne, w większości badań dieta ketogeniczna była łączona z terapiami konwencjonalnymi. A teraz chwila przerwy i parę słów na temat sponsora tego odcinka. I słów nie tylko reklamowych, ale słów uznania, bo tworzenie takich odcinków, przechodzenie przez literaturę to jest niesamowita ilość czasu i Mięsna Paczka jest sponsorem właśnie takich bardzo, bardzo ciekawych, mam nadzieję, i przydatnych, praktycznych, merytorycznych odcinków. Mięsna Paczka, jeśli jeszcze nie kojarzysz, jest
dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie hodowla, jak zawsze powtarzam, odbywa się po Bożemu, tak jak odbywać się powinna. To znaczy nie są stosowane żadne boostery wzrostu i tym podobne wynalazki, antybiotyki nie są stosowane na żadnym etapie hodowli, samo mięso jest mrożone w szczycie świeżości i to daje nam pewność, że kiedy trafia do nas na stół, jest najwyższej możliwej jakości. Mięsna paczka działa w bardzo prosty sposób. Po pierwsze, wchodzimy na stronę mięsnej paczki, wybieramy jedną z uprzednio skompletowanych paczek, albo kompletujemy własną ze wszystkich produktów dostępnych w sklepie. Punkt drugi, wybieramy, gdzie ma zostać dostarczona i punkt trzeci, cieszymy się przesyłką i dostawą prosto pod drzwi. Jeśli jeszcze nie kupowałeś z mięsną paczką, to z kodem Bartosz10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Ja jak zawsze serdecznie polecam ze swojej strony, a my lecimy dalej. Tylko słowo wstępu a propos klasyfikacji nowotworów mózgu według Światowej Organizacji Zdrowia, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia, co będę dokładnie omawiać w badaniach. Będziemy wyróżniać 4 stopnie złośliwości. Stopień pierwszy, czyli ten grade 1 według Światowej Organizacji Zdrowia, to są nowotwory mózgu o niskiej złośliwości. Stopień drugi, niska złośliwość, ale potencjalnie, czy właściwie nie potencjalnie, naciekające. Stopień trzeci, nowotwory mózgu o wysokiej złośliwości. Stopień czwarty, nowotwory mózgu agresywne. Jeśli chodzi o klasyfikację, takie podium najbardziej agresywnych nowotworów, to pierwsze miejsce praktycznie zawsze to jest glioblastoma, czyli tak zwany glejak wielopostaciowy. To jest mniej więcej 60 do 70% wszystkich wykrytych glejaków u ludzi. Jeśli chodzi o drugie miejsce, często umieszczany jest tam gwiaździak anaplastyczny, trzecie miejsce. Tutaj widziałem różne klasyfikacje, ale często pojawia się tak zwany diffuse midline glioma, czyli tak zwany rozlany glejak linii pośrodkowej. Szczęście w nieszczęściu dla nas polega na tym, że większość literatury naukowej, którą będę cytować, tyczy się zastosowania diet ketogenicznych w leczeniu właśnie, czy we wsparciu leczenia tego glejaka wielopostaciowego, czyli najbardziej agresywnej formy glejaków. To daje nam jakąś szansę na taką przynajmniej ostrożną ekstrapolację, że jeśli zobaczymy, że dieta ketogeniczna może być skuteczna w leczeniu aż tak agresywnego glejaka, to być może w leczeniu mniej agresywnych nowotworów mózgu wyniki będą jeszcze lepsze. Warto jeszcze mieć punkt odniesienia a propos wszystkiego, co będę mówił dalej, a propos przeżywalności. Jaka jest przeżywalność wśród osób, u których zdiagnozowano te agresywne glejaki? Średnia wynosi 12 do 15 miesięcy. Mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego jest to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów, jaki można zdiagnozować u ludzi. Co więcej, zaledwie 5% pacjentów przeżywa 5 lat po zdiagnozowaniu tego nowotworu. Mam nadzieję, że ponownie da to ciekawą perspektywę na te wyniki badań, które będę przytaczać w dalszej części. Kolejna przygnębiająca wiadomość, jeśli człowiek się wgryzie w literaturę, to widać dosyć wyraźnie, że w ciągu ostatnich paru dziesięciu lat przeżywalność pacjentów z tymi nowotworami zmieniła się na plus bardzo, bardzo nieznacznie. I takie typowe sposoby leczenia tych nowotworów to jest chirurgia, to jest chemioterapia temozolomidem i radioterapia. Wielu lekarzy oraz pacjentów, często za namową lekarzy, jest natomiast przeciwko stosowaniu diet ketogenicznych jako wsparcie terapii konwencjonalnych, bo dosyć często się mówi, że niektóre rodzaje nowotworów są elastyczne metabolicznie. Co to znaczy? Są w stanie używać innych substratów energii poza glukozą. Jeśli chodzi o glukozę, jeśli chodzi przynajmniej o literaturę naukową, pomijam opinie wielu onkologów, ponieważ szczerze mówiąc, bazując na literaturze naukowej, te opinie nie są po prostu interesujące. Wiemy od odkrycia Otto Warburga, chyba gdzieś tam w latach 30. zeszłego stulecia, czy już prawie 100 lat temu, za co dostał Nagrodę Nobla, że komórki nowotworowe generalnie mają bardzo zwiększone zapotrzebowanie na glukozę. I rzeczywiście jest to absolutna prawda, którą pokazywano wielokrotnie w badaniach. Co więcej, przypominam, opowiadałem o tym w bardzo długim wywiadzie o nowotworach u Przemka Górczyka chyba 2 lata temu, że odkrycie to jest stosowane na co dzień w każdym oddziale onkologicznym, w każdym szpitalu, który ma taki oddział. Jak konkretnie? W momencie, w którym będziemy robić sobie badania PET, żeby na przykład zobaczyć, gdzie są przerzuty nowotworowe, używa się jako znacznika takiego fluorescencyjnego związku, który się nazywa 18F-deoksyfluoroglukoza. Jeśli przeanalizujemy sobie samą nazwę, to mamy glukoza na końcu i mamy fluoro, bo jest to jeszcze raz tak naprawdę taka fluorescencyjna glukoza. Jeśli wstrzykniemy ją pacjentowi, to będziemy widzieć, że ono bardzo ochoczo będzie lądować dokładnie tam, gdzie są właśnie skupiska komórek nowotworowych. Tak między innymi można dosyć precyzyjnie określić, gdzie jest rdzeń takiego guza, gdzie są przerzuty. Innymi słowy,
To jest dosłownie mechanizm, który jest używany, jeszcze raz, na co dzień na oddziałach onkologicznych. Natomiast jeśli to jest prawda, że wiele rodzajów nowotworów jest w stanie używać innych substratów energii, w tym ciał ketonowych, które oczywiście podczas diet ketogenicznych będą znacząco podwyższone, to może na logikę sprawić, że takie terapie nie mają sensu, no bo zamienił stryjek siekierkę na kijek, prawda? Będziemy ograniczyć dopływ glukozy do nowotworów i zresztą pokażę to dokładnie w badaniach dotyczących nowotworów mózgu, że dzieje się to, mamy ograniczony dostęp glukozy do tych komórek nowotworowych, no ale jeśli one będą łykać ciała ketonowe, to po co w ogóle się męczyć, tak? Po co męczyć takiego pacjenta? Występuje tutaj szereg różnego rodzaju błędów logicznych i merytorycznych. Pierwszy błąd logiczny, bardzo poważny, nie będę go szeroko omawiać, bo to jest jakby osobny temat, jest traktowanie diety ketogenicznej jednowymiarowo. Czyli innymi słowy patrzymy przez pryzmat, ok, mamy niższy poziom glukozy, ale mamy wyższy poziom ciał ketonowych. Czy tak rzeczywiście działa tylko i wyłącznie dieta ketogeniczna? Oczywiście, że nie. Poprzez całe różnego rodzaju szlaki metaboliczne i sygnalizacyjne będzie zmieniać sygnalizację różnego rodzaju szlaków prozapalnych, znacząco obniżając stany zapalne. Ciężko przekonać osobę, która nie miała kontaktu z takimi pacjentami, którzy przechodzą na tą dietę. Ja może kiedyś po prostu pokażę takie badania, jeśli chodzi o pacjentów, z którymi współpracowałem właśnie w ramach takich typowych terapii onkologicznych. Często te markery stanów zapalnych spadają tak, że ciężko by było spojrzeć po prostu na te badania i powiedzieć, ta osoba ma chyba nowotwór. Można po prostu normalizować między innymi szlaki zapalne, które same w sobie będą przyczyniać się między innymi do kacheksji i ciężkości przebiegu nowotworów. Absolutnie nie powinniśmy robić takiego prostego skoku logicznego, glukoza w dół, ketony w górę. Takie komórki mogą potencjalnie zjadać ciała ketonowe i odżywiać się w ten sposób, czyli dieta ketogeniczna B. Dieta ketogeniczna działa wielofasetowo, jak zresztą każda dowolna dieta. Nie można po prostu uprościć tego do czegoś takiego, do jednego praktycznie czynnika. Drugi kłopot polega na tym, że cóż, jeśli przyjrzymy się większości takich hipotez, to nie są teorie, nawet to nie awansowało do ram teorii, to są hipotezy. Bo jeśli spojrzymy sobie na badania, które pokazują, że te komórki nowotworowe są w stanie wcinać na przykład ciała ketonowe w tym przypadku, to co się okazuje? Właściwie bez wyjątku będziemy mieli do czynienia z badaniami na liniach różnego rodzaju hodowlach komórkowych albo modelach zwierzęcych. I jaki tutaj jest kłopot? Przełożenie jakichkolwiek badań z hodowli komórkowych na ludzi jest bardzo, bardzo dziwnym pomysłem. Wystarczy spytać się dowolnej osoby albo po prostu wskoczyć w badania naukowe, spytać się dowolnej aplikacji sztucznej inteligencji, jak często udaje się przełożyć odkrycia z hodowli komórkowych na badania na ludziach. Dzieje się to niezmiernie, niezmiernie rzadko. Drugi taki model, gdzie pokazuje się, że ciała ketonowe mogą być używane przez komórki nowotworowe, są badania na modelach zwierzęcych. Tutaj mamy identyczny kłopot. Ekstrapolacja tych danych jest bardzo często najzwyczajniej w świecie niemożliwa. Jeśli to się dzieje w komórkach nowotworowych, w modelach zwierzęcych, to absolutnie nie znaczy, że to samo będzie się działo w komórkach ludzkich. Są czasami modele na przykład nowotworów u gryzoni, które dosyć dobrze sprawdzają się, czyli mamy przełożenie na badania na ludziach. Opowiadałem kiedyś o tym. Mamy na przykład całkiem fajne modele, które będą miały dobre przełożenie, jeśli chodzi o nowotwory piersi u ludzi, właśnie i modely, i nowotwory u gryzoni. Rak jajnika na przykład też ma całkiem fajne przełożenie między ludźmi a modelami gryzoni. Natomiast ogólnie mówiąc, to przełożenie jest niesamowicie niskie, więc bardzo ciężko jest traktować to jako bardzo mocne wsparcie, że tak, u ludzi to będzie działo się dokładnie w ten sposób. Jeśli spojrzycie sobie na przykład na to badanie, które tutaj wrzucę zaraz na ekran, to właśnie pokazywano, że ciała ketonowe mogą być używane przez komórki nowotworowe, właśnie agresywnych nowotworów mózgu na hodowlach komórek U87, czyli właśnie takich glejakowych. Potem pokazano to na modelach mysich. Czy pokazano to u ludzi? No nie. I do tego przejdziemy, bo to jest tak naprawdę trzeci błąd, o którym warto pamiętać. Trzeci błąd ogranicza się do tak zwanego niesamowite twierdzenia wymagają niesamowitych dowodów. Przepraszam od razu za grubiańskie porównanie, ale wyobraźcie sobie pana Zbyszka, który mówi, że ma największego pytonga po tej stronie Odry. Wszędzie mówi, każdemu się chwali, że tak właśnie jest. No i oczywiście, zakładając, że tak rzeczywiście jest, no to pan Zbyszek musiałby ściągnąć spodnie. I w momencie, w którym ściąga spodnie, okazuje się, że po prostu gdzieś tam w majtkach jest
końcówka niezaostrzonego ołówka, to można stwierdzić, no, te twierdzenia nie były prawdziwe. No i na czym polega kłopot, jeśli chodzi o te twierdzenia, że komórki nowotworowe żywią się ciałami ketonowymi i to jest bariera, jeśli chodzi o stosowanie tych diet w terapiach nowotworowych. Jeśli przyjrzymy się większości nowotworów, które według twierdzeń będą żywić ciałami ketonowymi i potem spojrzymy na zastosowanie diet ketogenicznych w leczeniu czy w wsparciu leczenia tych nowotworów, to czemu diety ketogeniczne wypadają tak niesamowicie dobrze? Mamy tutaj dwa potencjalne wyjaśnienia. Albo to jest punkt pierwszy tego, co mówiłem, czyli diety ketogeniczne działają tak szeroko, że nawet jeśli komórki nowotworowe są w stanie żywić się ciałami ketonowymi, to wciąż nie jest to wystarczające, żeby nadrobić po prostu odcięcie ich od glukozy. Czyli słowy tak czy siak będziemy ograniczać ich rozrost. Wyjaśnienie drugie jest takie, nie ma najzwyczajniej w świecie przełożenia między tymi badaniami nad hodowlami komórek czy modelami zwierzęcymi na ludzi. Tak czy siak z punktu widzenia praktycznego, bo tak naprawdę większość osób będzie obchodzić to interesuje nas, czy jeśli zastosuje dietę ketogeniczną, w tym przypadku agresywnych nowotworów mózgu, czy jest szansa, że przeżyję dłużej, mój stan się poprawi, moja jakość życia się poprawi. Przejdźmy już do samych dowodów naukowych. I zacznijmy od takiej mini lekcji historii, to znaczy badania, od którego wszystko się zaczęło, chciałby się rzec. Mianowicie zaczęło się zainteresowanie w onkologii, jeśli chodzi o glejaki, właśnie te agresywne glejaki, a propos zastosowania diet ketogenicznych. Badanie to zostało opublikowane, kiedy miałem 10 lat, czyli w roku 95. I to były studia przypadków 2 pacjentów, u których zdiagnozowano agresywne glejaki. Zdecydowano się wdrożyć właśnie u tych pacjentów diety ketogeniczne. I wyglądało to w ten sposób, że wdrożono u nich te diety, po 7 dniach sprawdzano, czy rzeczywiście są oni w ketozie, badano po prostu poziom ciał ketonowych. Wyszło, że tak, zrobiono badanie PET, aby zobaczyć, jak zmienił się, pamiętacie, to jest 95, jak zmienił się dopływ glukozy do komórek nowotworowych w tych agresywnych glejakach. I wyszło, że już po 7 dniach od zastosowania diety spadek był dostępu glukozy, czyli zaopatrywania w glukozę tych komórek nowotworowych o 21,8%. To jest a propos tego, co mówiłem, że my jak najbardziej wiemy, że wycinanie węglowodanów będzie ograniczać dostęp glukozy do komórek nowotworowych. Bo widziałem, trzeba to podkreślić wielokrotnie, bzdury w internecie, że ktoś mówił, że organizm i tak będzie produkować swoją glukozę, tak będzie utrzymać się na stałym poziomie, więc nieważne, po prostu możemy wyciąć węglowodany do 0 gramów i to nie będzie miało żadnego wpływu na to, ile glukozy będą dostawać komórki nowotworowe. Mam nadzieję, że choćby po tym przykładzie widać, że jest to absolutna bzdura. Natomiast, co było ciekawe, zgadnijcie, ile żyli ci pacjenci. Oni żyli średnio 4 do 5 lat. 2 tych pacjentów. Przypominam, że przeżywalność 5 lat dotyczy zaledwie 5% wszystkich pacjentów z glejakiem. Tutaj zastosowanie dietę ketogeniczną i średnio żyli oni 4-5 lat, gdzie przypominam, średnia przeżywalność wynosi 12 do 15 miesięcy, a u nich wynosiła 48 do 60 miesięcy. Przypadek? Być może nie można tego wykluczyć, a może po prostu to jest zastosowanie diety ketogenicznej. Zauważcie, o ile zmienia to perspektywę osoby chorej. Ja nie miałem nigdy w otoczeniu swojej osoby chorej na glejaka, ale kiedy ktoś ci mówi, że może cię nie być na tym świecie już za 12 miesięcy, albo często nawet szybciej, a coś daje ci szansę zostania na tym padole łez choćby rok dłużej, widzenia się ze swoimi bliskimi, wydaje mi się, że ciężko nie rozważyć po prostu zastosowanie czegoś tak prostego, czym jest dieta. Zacznijmy od bezpieczeństwa diety ketogenicznej. Dosyć często zdarzało się, że słyszałem od onkologów, że pacjenci często będą cierpieć na kacheksję, między innymi ogólny stan wyniszczenia organizmu, stany zapalne bardzo szeroko rozsiane, spadek znaczący wagi, masy mięśniowej. Potencjalnie taka kacheksja, pomijam to, że bardzo często albo nasilana, albo nawet powodowana przez konwencjonalne terapie onkologiczne, rzekomo może być zagrożeniem, bo nie chcemy stosować diet ketogenicznych, bo one przecież mogą powodować spadek wagi ciała. Bo wielu z nas przecież stosowało diety ketogeniczne przecież właśnie po to, żeby schudnąć. Pomijam tutaj błąd w logice, że jeśli stosowaliśmy, żeby schudnąć, to często wystarczy kontrolować kalorykę, żeby nie chudnąć, tak? A można bez problemu nawet na tej diecie
tyć. My mamy już potencjalnie odpowiedź, czy dieta ketogeniczna jest bezpieczna, bo mamy wyniki badania pierwszej fazy klinicznej. Szybkie przypomnienie, mam 4 fazy kliniczne. Pierwsza to jest sprawdzamy bezpieczeństwo najczęściej danej interwencji, najczęściej na małej grupie osób. Druga faza to jest sprawdzamy skuteczność i bezpieczeństwo. Grupa osób jest większa. Faza trzecia sprawdzamy skuteczność już na zdecydowanie większej grupie osób. No i faza czwarta i najczęściej tyczy się, to było jasne, leków. Wprowadzony jest lek już na rynek, bierzemy kohorty i sprawdzamy, jak w świecie rzeczywistym rzeczywiście będzie wypadać dana interwencja. Żeby było jasne, te fazy są często mieszane. W tym przypadku tak naprawdę moim zdaniem jest błąd, że nie podano, że jest to jednocześnie badanie fazy drugiej, czyli fazy pierwszej i fazy drugiej, bo tam sprawdzano skuteczność, przynajmniej częściowo, zastosowania diety ketogenicznej, bo podawano wpływ tej diety na przeżywalność u takich pacjentów. Na czym polegało to badanie? Wzięto sobie grupkę osób ze świeżo zdiagnozowanymi glejakami do 3 miesięcy i wdrożono u nich dietę ketogeniczną. Zastosowano tą dietę przez 16 tygodni, a więc 4 miesiące. Dieta ta była w proporcjach 3:1. Mianowicie stosunek tłuszczów to było 3:1, czyli węglowodanów łączonych z białkiem. Co najmniej 50% pacjentów miało mieć poziom ciał ketonowych w moczu większy niż 0,3 mmol, czyli nie jakiś specjalnie wymagający, nie oszukujmy się, przez co najmniej 50 dni. Innymi słowy, to nawet nie jest tak, że to byli pacjenci, którzy byli cały czas w ketozie, oni byli w ketozie wystarczająco często, bo ciężko to inaczej określić. I co sprawdzano w tym badaniu? Te punkty pierwotne, czyli najważniejsze, to jest kontrolowano BMI, czy indeks masy ciała, czyli czy u nich zmieniała się waga i jak zmieniał się ten indeks masy ciała. Punkty wtórne, które obserwowano, to jest PFS, czyli tak zwany Progression Free Outcome, to znaczy okres choroby bez jej progresji. Czyli innymi słowy, guz nowotworowy nie rósł, nie pojawiały się nowe ogniska. Sprawdzano OS, czyli Overall Survival, czyli ogólną przeżywalność wśród tych pacjentów. Między innymi również sprawdzano, jaka była jest jakość życia, jakie były ich zdolności kognitywne. Kontrolowano między innymi aktywność fizyczną, kontrolowano sen. Glukoza i ciała ketonowe były sprawdzane 2 razy dziennie, żeby widzieć po prostu, jaki jest ich stosunek. Jakie były wyniki? Bardzo ciekawe. Przede wszystkim wszyscy pacjenci, było ich w sumie 17, wytrzymali co najmniej te 50 dni na diecie ketogenicznej, bo wiedzieliśmy, że ich poziom ciał ketonowych, tak jak mówiłem, był większy niż 0,3 mmol. Co więcej, nie odnotowano żadnych skutków ubocznych zastosowania tej diety, nie zmieniła się ich waga, ani nie zmienił się specjalnie indeks masy ciała. I to był przede wszystkim główny wniosek tego badania, bo przypominam, to był punkt pierwotny, najważniejszy dla sensu tego badania. Zastosowanie diety ketogenicznej u pacjentów z glejakami, z agresywnymi nowotworami mózgu jest jak najbardziej bezpieczne. Natomiast dużo ciekawsze, moim zdaniem, czy równie ciekawe, były wyniki. Jeśli chodzi o PFS, czyli przypominam czas bez progresji choroby, czyli wzrastania choćby tego nowotworu mózgu, wynosił on 12,9 miesiąca. Czyli innymi słowy, praktycznie przez 13 miesięcy ten guz w ogóle nie rósł. Jeśli chodzi o ogólną przeżywalność, to wyniosła ona średnio 29,4 miesiąca. Czyli innymi słowy, praktycznie przez 30 miesięcy średnio przeżywali ci pacjenci. Przypominam, średni czas przeżywalności wynosi od 12 do 15 miesięcy według większości badań. Czyli na starcie dostaliśmy praktycznie, nawet patrząc na górny zakres tej średniej przeżywalności, czyli 15 miesięcy, dwukrotne zwiększenie przeżywalności pacjentów. 15 miesięcy w gratisie. I tutaj kolejna uwaga, tym razem statystyczna, bo badanie kończy się wnioskiem, że przeżywalność pacjentów nie osiągnęła progu istotności statystycznej. I pewnie większość osób, która jest negatywnie nastawiona do tej diety, stwierdzi, aha, nie ma istotności statystycznej. Ja jako osoba, która kończyła tak naprawdę ekonometrię, statystykę, mogę odpowiedzieć, jeśli ktoś skupia się tylko i wyłącznie na wniosku, że coś jest istotne albo nieistotne statystycznie, to popełnia kardynalny błąd. Bo w większości przypadków, trzeba podkreślić, istotność statystyczna jest pochodną wielkości próbki. Ponieważ mamy tylko 17 osób, to owszem, dwukrotne zwiększenie przeżywalności pacjentów jest nieistotne statystycznie.
Ale musimy rozróżniać istotność statystyczną od istotności klinicznej. Jeśli ja powiedziałbym Ci, że te wyniki są nieistotne statystyczne, ale są istotne klinicznie, bo mogę potencjalnie zwiększyć dwukrotnie przeżywalność takich pacjentów, to wolisz istotność statystyczną czy kliniczną? Bo ta istotność kliniczna to jest rzeczywiste wyniki takich pacjentów. Więc trzeba bardzo, ale to bardzo mocno rozróżniać właśnie istotność statystyczną od istotności klinicznej. Ja kiedyś miałem dyskusję właśnie na Twitterze dokładnie a propos tego badania i obliczałem, ile miesięcy musieliby średnio przeżyć ci pacjenci, żeby osiągnąć istotność statystyczną. I nie pamiętam już dokładnie, nie dokonywałem ponownie tych obliczeń, ale wydaje mi się, że to było między 36 a 39 miesięcy. Czyli zwróćcie uwagę, przy tak małej próbce musielibyśmy praktycznie 3-krotnie zwiększyć średnią przeżywalność wśród tych pacjentów w stosunku do średniej w takiej populacji, żeby osiągnąć istotność statystyczną. Także polecam nie zaprzątać sobie specjalnie głowy tym, czy coś jest istotne statystycznie, czy nieistotne, raczej zwrócić uwagę, czy jest istotne potencjalnie klinicznie u takiego pacjenta. W kolejnym badaniu mieliśmy grupę 10 pacjentów, u których wykryto złośliwe glejaki. I u tych 10 pacjentów mieliśmy standardowe podejście, czyli m.in. właśnie chemioterapię. Mieliśmy również leczenie bevacizumabem, który jest bardzo ciekawym lekiem, to jest inhibitor angiogenezy, a więc będzie zapobiegać rozrastaniu, przyrastaniu, dołączaniu naczyń krwionośnych do tych guzów nowotworowych, bo one właśnie w ten sposób zwiększają tą sieć zaopatrzenia różnego rodzaju substratów energii. Dieta ketogeniczna była dodatkiem do tych standardowych terapii, trzeba podkreślić. O jakiej diecie ketogenicznej była mowa? W pierwszym tygodniu mieliśmy 10 gramów węglowodanów na dzień. Następnie ilość węglowodanów została zwiększona do 20 gramów na dzień przez kolejne 2 miesiące, a po tym okresie mieliśmy nie więcej niż 30 gramów węglowodanów na dzień. I w celu utrzymania ketozy pacjenci otrzymywali olej MCT w dawce co najmniej 50 ml dziennie, a w razie potrzeby także suplementy ketonowe. I to, co interesowało naukowców, to jest zbadanie, jaka było ogólnie bezpieczeństwo i skuteczność zastosowania diety ketogenicznej jako dodatek do tych standardowych terapii. Dieta ketogeniczna była stosowana od 63 dni do 1954 dni. Średnio pacjenci stosowali ją przez 6 miesięcy. Nie odnotowano żadnych ciężkich efektów ubocznych stosowania tej diety. Jeden pacjent, trzeba podkreślić, zrezygnował ze stosowania tej diety z powodu mocnego bólu brzucha. Obiektywny odsetek odpowiedzi na terapię wynosił 50%. Czy to jest dużo? Dużo. Warto podkreślić, że to jest jedno z tych badań, gdzie kontrolowano liczbę ciał ketonowych. To jest bardzo ważne, bo czasami, i to jest straszny babol merytoryczny, ktoś publikuje badanie, gdzie pisze, że pacjenci byli na diecie ketogenicznej, ale w żaden sposób nie można tego udowodnić, bo stosuje się kwestionariusze. W momencie, w którym badamy ilość ciał ketonowych, czy to z krwi, czy to z moczu takich pacjentów, my wiemy obiektywnie, że cokolwiek oni by innego nie robili, to przynajmniej na pewno byli w jakiejś tam ketozie. Czy ona jest nisko nasilona, czy ona jest mocno nasilona. Wiemy, że ketoza wystąpiła. Natomiast jeśli chodzi o skuteczność tej terapii 50%, możemy to porównać do standardowego podejścia, czyli radiochemioterapii. Ona ma skuteczność od 20 do 40% w zależności od kohorty i też między innymi rodzaju glejaka. Jeśli chodzi o ten lek, o którym wspominałem, inhibitor angiogenezy, jego skuteczność, jeśli chodzi o nawrotowe leczenie glejaków, sięga 25 do 35%. Innymi słowy, czy skuteczność terapii 50%, nawet jeśli ona jest jeszcze raz na małej grupce pacjentów, jest istotna klinicznie, czy to jest imponujący wynik? Każdy może odpowiedzieć oczywiście, czy musi odpowiedzieć sobie sam na to pytanie. Dla mnie jest to szalenie imponujący wynik. Dopóki jednak nie zajrzy się w głąb tego badania, to nie można docenić w pełni tego, jak długość stosowania diety ketogenicznej wpływała na przeżywalność. Pomimo, że mamy tylko 10 pacjentów, to trend był bardzo wyraźny. Przypominam, oni średnio stosowali dietę ketogeniczną 6 miesięcy, ale jednocześnie zakres stosowania tej diety, jeśli chodzi o dni, był bardzo szeroki, od 60 dni do 1954 dni. Więc wyglądało to tak. Pacjent, który stosował tą dietę najdłużej, czyli 1954 dni, miał średni czas wolny od choroby, od progresji 65 miesięcy i przeżywalność jego wyniosła 65 miesięcy. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o długość stosowania diety ketogenicznej, był pacjent, który stosował ją 781 dni. U niego średni czas
choroby bez progresji to było 22 miesiące, a średnia przeżywalność 31 miesięcy. Zwróćcie uwagę, jaka jest gigantyczna różnica między pierwszym a drugim miejscem. Pierwszy pacjent stosował tą dietę ponad dwukrotnie dłużej niż pacjent numer 2 i jego czas bez progresji choroby to było 65 miesięcy w porównaniu do 22 miesięcy u pacjenta numer 2. Średnia przeżywalność 65 miesięcy, jeśli chodzi o pacjenta numer 1, 31 miesięcy, jeśli chodzi o pacjenta numer 2. Mówimy o prawie dwukrotnym wydłużeniu życia. Pacjent numer 5 stosował dietę 428 dni. Średni czas tutaj bez progresji wynosił 13 miesięcy, średnia przeżywalność 18 miesięcy. Spójrzmy na sam dół tej tabeli, czyli jak to wyglądało u uczestników, którzy stosowali tą dietę ketogeniczną najdłużej. Osoba, która stosowała 74 dni tą dietę, miała średni czas bez progresji 2 miesiące, średnia przeżywalność 4 miesiące. Osoba, która stosowała tę dietę 112 dni, średni czas bez progresji 4 miesiące, średnia przeżywalność 7 miesięcy. Trend jest absolutnie gigantyczny. Jeszcze raz podkreślę, mimo że mamy do czynienia z zaledwie 10 osobami. Zmierzam do końca tych badań, żeby było jasne, ich jest więcej. Będą w pierwszym komentarzu, jak zawsze w sekcji literatura naukowa. Natomiast teraz chciałbym się skupić wbrew pozorom nie na większym badaniu, na przykład, które zignorowałem, tylko na studium przypadku 64-letniej pani z glejakiem wielopostaciowym. Czemu uważam, że to studium przypadku jest takie ciekawe? Ponieważ ta pani robiła wiele rzeczy, które tak naprawdę uważam wielu pacjentów, jeśli tylko są w stanie, powinno robić. Po pierwsze, przypominam, miała glejaka wielopostaciowego, czyli najbardziej agresywny nowotwór mózgu, miała 64 lata. I ona stosowała tutaj dietę ketogeniczną, jednocześnie z radiochemioterapią, czyli miała jeszcze raz klasyczne podejście, jeśli chodzi o terapię onkologiczną i wdrożyła do tego dietę ketogeniczną. Natomiast jak ona ją wdrożyła? Przede wszystkim miała 7-dniowe posty wodne przed samymi terapiami, czyli między innymi przed chemioterapią. Brzmi absurdalnie, być może dla kogoś, kto nie czytał literatury naukowej, posty dłuższe niż 1 dzień, szczególnie 2 dni, potrafią bardzo mocno ograniczać występowanie efektów ubocznych konwencjonalnych terapii onkologicznych, w tym chemioterapii. Także to jest bardzo ciekawe, że ta pani ewidentnie, wydaje mi się, musiała mieć jakieś wsparcie merytoryczne, że sama to zastosowała, bo raczej nie zdarza się często, żeby ktoś to robił sam z siebie. Więc stosowała tygodniowe posty przed tymi wylewami z chemioterapii, natomiast dieta ketogeniczna była ograniczona czasowo, co to znaczy? Stosowała ją tak naprawdę z postem, czyli miała posty i w tym oknie swoim jedzenia stosowała dietę ketogeniczną. Przez pierwsze 2 lata w badaniach obrazowych nie nastąpiła żadna progresja tego nowotworu mózgu. Przypominam, najbardziej agresywnej formy. Jej jakość życia, jak się podkreśla, była bardzo wysoka, nie było zmiany masy ciała, indeksu masy ciała, generalnie funkcjonowała fantastycznie, bez żadnej progresji choroby. 3. roku zmarła bliska jej osoba i stres spowodowany tą śmiercią sprawił, że jak badano stosunek ciał ketonowych do glukozy, aby zobaczyć, jak mocno ta dieta jest po prostu wdrażana, tu ten wskaźnik uległ znacznemu pogorszeniu i uwaga, w 3. roku zaobserwowano progresję choroby. Przypadek? Ponownie, każdy musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie. Jeszcze jedno fascynujące studium przypadku to jest przypadek mężczyzny, 30-parolatka, który stwierdził, kiedy zaproponowano mu leczenie klasycznymi terapiami onkologicznymi jego agresywnego glejaka, że nie. Spytali się, to co będziesz robić? Tłuszcze nasycone, mięso, może trochę warzyw. Czyli generalnie w praktyce 99% jego diety to była dieta carnivore. Generalnie w literaturze były studia przypadku, gdzie robili update, aktualizację jego przypadku. Ostatnia taka aktualizacja była z roku 2021 z maja i tam jego przeżywalność wynosiła już wtedy 80 miesięcy. Tak, 80 miesięcy, znowu przypomnę, średnia przeżywalność z tymi nowotworami to jest 12 do 15 miesięcy. Jedyne, co miał, jeśli chodzi o takie klasyczne podejście, miał jeden zabieg chirurgiczny, żeby zmniejszyć lekko masę jego nowotworu. Natomiast z tego, co wiemy, jeszcze raz ostatnia aktualizacja, jego przeżywalność wynosiła 80 miesięcy tak naprawdę na samej diecie. Na koniec, na deser, przyjrzymy się przeglądowi systematycznemu, który sprawdzał, jak właśnie wprowadzenie diet ketogenicznych będzie działać jako wsparcie leczenia w terapiach
jeśli chodzi o te złośliwe glejaki. Badanie kończy się podsumowaniem, że średnia przeżywalność wśród pacjentów, którzy stosowali tą dietę, wynosi 15,9 roku. Najczęstszymi efektami ubocznymi jest zmęczenie albo zatwardzenie. U 44,4% pacjentów nastąpiła poprawa jakości życia. I ogólnie podsumowanie jest takie, że diety ketogeniczne są w stanie pozytywnie wpłynąć na przeżywalność pacjentów. Natomiast czemu ja chciałbym chwilę jeszcze zostać na tym przeglądzie systematycznym, skupić się na nim? No bo pokazywałem tak naprawdę liczby, które były zdecydowanie bardziej imponujące niż 15,9 miesiąca, tak? Bo przypominam jeszcze raz, po raz kolejny, średnia przeżywalność z tymi nowotworami to jest 12 do 15 miesięcy. Czyli nawet przegląd systematyczny mówi, że mamy zwiększoną przeżywalność, ale czemu ona jest tak mało imponująca, jeśli chodzi o to badanie? Przede wszystkim, jeśli słuchałeś cierpliwie do tego momentu, to wiesz już, że długość prowadzenia tej diety jest niesamowicie ważnym kryterium. Są badania, gdzie wdraża się tą dietę, no właśnie, 2-4 miesiące. Czy to ma jakiś sens? Oczywiście ma większy sens niż w ogóle nie wprowadzenie tej diety, ale mówimy tak naprawdę o nienażartym tworze, który znajduje się w mózgu, który w momencie tylko, kiedy zaczniemy sobie poluzowywać pas, folgować, on znowu będzie dostawać zwiększoną ilość substratów energii, żeby się rozrastać. Innymi słowy, na pewno jeden wniosek jest taki, patrząc na dotychczasową literaturę naukową, że jeśli stosujemy tą dietę, to ją po prostu stosujemy idealnie na stałe. Owszem, jakieś odstępstwa raz na jakiś czas pewnie są dopuszczalne, ale ogólnie osoby, które dłużej stosują tą dietę, przeżywają dużo dłużej i mają jednocześnie dłuższy czas bez progresji choroby. Natomiast ten przegląd systematyczny pokazuje nam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jest tam bardzo ważna wskazówka a propos tego, co jeszcze wpływa potencjalnie na zwiększoną przeżywalność wśród pacjentów. Jedna sekcja tego badania opisuje różnice między stosowanymi protokołami diet ketogenicznych. I to jest znowu szalenie ważne, no bo dieta ketogeniczna nie jest równa diecie ketogenicznej. Może mieć różne warianty. I szczerze mówiąc, jednym z najważniejszych, tak naprawdę najważniejszym wariantem, najważniejszą zmienną, jeśli chodzi o różnicę w zastosowaniu diet ketogenicznych, to jest ilość węglowodanów. Zwróćcie uwagę, że w tym badaniu stwierdzają, że mieliśmy badania Martina McGilla, Kleina czy Panhansa, gdzie stosowano restrykcyjne diety ketogeniczne, gdzie nie stosowano więcej niż 20 gramów węglowodanów dziennie. Mieliśmy również uwzględnione badania Rigera i Czempa, gdzie stosowano bardziej takie, bym powiedział, luźne diety ketogeniczne, gdzie stosowano odpowiednio 60 i 50 gramów węglowodanów. Czyli z jednej strony mamy badania, gdzie stosowano do 20 gramów węglowodanów dziennie, a z drugiej strony mamy dwa badania, gdzie stosowano odpowiednio 60 i 50 gramów węglowodanów dziennie. Osoba, która nie ma wiedzy na ten temat, może stwierdzić, jaka jest różnica? I tak to jest bardzo niska ilość węglowodanów. I to, więc nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o potencjalnie o wyniki. Tyle, że jest różnica. Najbardziej restrykcyjnym badaniem było badanie Kleina z 2020 roku. Tam grupa, która spożywała maksimum 10 gramów węglowodanów dziennie, miała średnią przeżywalność 25,4 miesiąca. Jeśli chodzi o badanie Panhansa z tego samego roku, grupa, która spożywała maksimum 20 gramów dziennie, miała przeżywalność od 9,8 do 19 miesięcy. Zwróćcie uwagę różnicę między do 20 gramów, czyli raczej bliżej 20, a maksimum 10 gramów. Pomijam to, że tutaj mieliśmy różne długości stosowania tej diety, co jest również czynnikiem wyjaśniającym, czemu w grupie Kleina, która spożywała do 10 gramów węglowodanów, średnie przeżycie było dużo dłuższe. Jeśli chodzi o te badania luźniejsze, mniej restrykcyjne, czyli węglowodany do 60 gramów, czyli badanie Rigera z 2014 roku, to średnia przeżywalność wynosiła tam 8 miesięcy. Czyli do 60 gramów przeżywalność 8 miesięcy, do 10 gramów przeżywalność 25 miesięcy. Jeśli chodzi o badanie Czempa z 2014 roku, tam spożywano do 50 gramów węglowodanów dziennie, średnie przeżycie wynosiło 14 miesięcy. Znowu 14 miesięcy do 25 miesięcy. Innymi słowy, ilość spożywanych węglowodanów będzie bardzo realistycznie wpływać na przeżywalność takich pacjentów. Jeśli drapiesz się po głowie jeszcze raz, tak jak mówiłem, czemu?
Jaka jest różnica między 10 gramami a 20? Jaka jest różnica między 20 a 50? No bo przecież jeszcze raz, cały czas powtarzam, że nasze obecne wytyczne dietetyczne są absolutnie idiotyczne. Promuje się stosowanie od 40 do 60% węglowodanów w diecie, nawet u cukrzyków, co jest po prostu zbrodnią moim zdaniem. Zadam Ci teraz jedno pytanie, nie googluj, ja oczywiście zaraz odpowiem i zobaczymy, czy znasz odpowiedź, bo ona może być dosyć szokująca. Ile znajduje się gramów glukozy w krwiobiegu w tym momencie u Ciebie, jeśli jesteś nadczą? Czyli jesteśmy nadczą, nic nie jedliśmy w ciągu ostatnich wielu godzin, ta nasza glukoza się wypłaszczyła. Ile mamy glukozy w krwiobiegu? Odpowiedź to dla przeciętnej osoby 4 do 5 gramów glukozy. Innymi słowy, jeśli spojrzymy na te ilości węglowodanów uwzględnianych w tych dietach ketogenicznych już, to zaczniemy rozumieć, że różnica między 10 a 20 gramami jest naprawdę gigantyczna. Różnica między 20 a 60 gramami jest już absolutnie gigantyczna. Innymi słowy, każde kolejnych parę gramów, 10 gramów, 20 gramów jest w stanie bardzo realistycznie wpływać rzeczywiście na ilość glukozy, którą sobie nowotwór może wychwytywać. Więc piję tutaj do tego, co mówiłem, że niektórzy twierdzą, że my i tak będziemy produkować glukozę, więc nie ma znaczenia, czy będziemy spożywać jej po 20 czy 50 gramów, bo organizm i tak dba o homeostazę glikemiczną. To jest prawda. On dba o tą homeostazę, tyle że jak nie spożyjemy tych węglowodanów, to po prostu jeszcze raz glukozy dla nowotworu, zresztą też już pokazywałem, jeśli chodzi o badania PET, będzie dużo mniej. Czas na łopatologiczne podsumowanie. Co wiemy z badań? Przede wszystkim wiemy, że zastosowanie diet ketogenicznych, jeśli chodzi o walkę z nowotworami złośliwymi mózgu, glejakami, jest jak najbardziej bezpieczne, będzie zapewniać wysoką jakość życia, nie wpływa na indeks masy ciała, nie doprowadza do spadku wagi. Chociaż tu muszę podkreślić, że oczywiście, jeśli ktoś nie będzie kontrolować tej diety, to dowolna dieta będzie doprowadzać do spadku wagi. Drugie, to co musimy wiedzieć, że jak najbardziej jest w stanie znacząco wpłynąć na zwiększenie czasu bez progresji choroby oraz wydłużyć przeciętną długość życia u pacjentów z tymi nowotworami. Punkt trzeci i najważniejszy. Jeśli rozważałbyś zastosowanie takiej diety u siebie, jeśli jesteś, nie daj Boże, osobą, u której wykryto taki nowotwór, albo masz w swoim otoczeniu bliskich z takim nowotworem, to musimy pamiętać jedno. Jak najmniej węglowodanów. 10 gramów jest lepsze od 20, 20 gramów jest lepsze od 30. 0 gramów węglowodanów jest lepsze od 10. Przypominam, że mieliśmy tego pacjenta, który olał klasyczną radiochemioterapię i przeszedł tak naprawdę na karniwora. I tak, mieliśmy to studium przypadku, że on żył już 80 miesięcy, chociaż tam nie było właściwie żadnych węglowodanów praktycznie. Więc jeśli chcesz zastosować tą dietę, węglowodany wycinamy w pień, jak najmniejsza ilość węglowodanów. 2, to jest wybór. To nie jest po prostu zastosowanie tej diety na miesiąc, tydzień, 2 tygodnie, 2 miesiące. To w dosyć dużej mierze, moim zdaniem, mija się z celem. Albo wchodzimy na stałe na tą dietę, aby jak najdłużej kontrolować po prostu rozrost takiego nowotworu, aby jak najbardziej zwiększyć prawdopodobieństwo wydłużenia średniej długości naszego życia. Węgle wycinamy w pień, jak najdłużej stosujemy taką dietę. Jak zawsze dajcie mi znać, co sądzicie o tym odcinku, czy Was przekonałem, czy takie argumenty są dla Was akceptowalne, czy może uważacie, że stosowanie diet ketogenicznych jest wciąż niebezpieczne i nie powinno się ich rozważać, jeśli chodzi o, w tym przypadku, te nowotwory, no bo inne nowotwory oczywiście wymagają osobnego omówienia. Jak najbardziej oczywiście zachęcam Ciebie, jeśli stosowałeś takie diety, posty między innymi podczas terapii nowotworowych, daj znać w komentarzach, jak to u Ciebie przebiegało, jakie były wyniki. To jest niesamowicie cenne dla osób, które potencjalnie rozważają to. I plusy i minusy tego wszystkiego są jak najbardziej mile widziane. Jak zawsze będę obecny w sekcji komentarzy przynajmniej przez chwilę, żeby odpowiadać na Wasze pytania. Jeśli macie sugestie na następne odcinki, też dajcie mi koniecznie znać. Klasycznie polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków w zaciszu domowym. Kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak samodzielnie zapamiętywać informacje, jak tworzyć ich głębokie zrozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę. Idealnie dla każdej osoby, która
która potrzebuje przyswoić informacje, dużej ilości informacji, żeby zmienić pracę, na przykład żeby dostać awans, podwyżkę, zdać dobrze maturę, egzamin, cokolwiek tego rodzaju, albo tak jak ja, żeby po prostu zapamiętywać jak najwięcej z tego, co czytam i słucham. Kurs O1 było za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pani, jak i panów, jak walczyć między innymi z łysieniem terogenowym, jak je diagnozować, ten stan, kiedy włosy kępkami wypadają i tym samym zatrzymać to wypadanie. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mieć spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka, pod piosenkami, bonusowe ciekawostki dotyczące się tego odcinka. Po tym wszystkim olbrzymia ilość literatury naukowej, na którą się powoływałem w tym odcinku. Jeśli chodzi o opis, znajdziesz tam linki zniżkowe, takie kody promocyjne na różnego rodzaju produkty, które polecam, jeśli chodzi o firmy, z którymi współpracuję. Świetny sposób wsparcia kanału, który Ciebie nic nie kosztuje. Jest kod Bartosz5 u firmy Alines, polski producent fantastycznych suplementów. Kod daje 5% zniżkę na dowolne produkty, dowolne zamówienia w tym sklepie. Kod do firmy Muscle Zone, która ma tysiące różnego rodzaju suplementów, również niszowych. 10% zniżki na każde zamówienie. Linki zniżkowe do firmy Mitowel, która produkuje lampy na światło czerwone i bliskie czerwieni. Wysokopolifenolowa oliwa z oliwek firmy Numa. Również w opisie znajdziesz linki oczywiście do moich kursów i newslettera. Jeśli go klikniesz, wyskakuje okienko i tam można również wprowadzić swój adres mailowy i wysyłam z kolei tam artykuły powiązane z drugą częścią mojej działalności, nauka języków obcych, poprawa pamięci, poprawa produktywności między innymi. I na koniec, jeśli podobają Ci się informacje, które wrzuciłem do tego odcinka, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. To jest opcja dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można zapisać się nawet na 1 miesiąc i ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka i ponad 200 ostatnich odcinków. Również dla patronów dostępne jest osobne forum prywatne, gdzie można mi zadawać pytania, jeśli ktoś ma ochotę, oraz jest sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu dodatkowo omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z opisem i często odwołaniem do kolejnych badań. Kłaniam się w pas, dzięki serdeczne jak zawsze za towarzyszenie mi podczas tego odcinka i do usłyszenia w następnym.